Witam Was bardzo serdecznie. Wciąż rozmawiamy o social mediach. No to dzisiaj temat niezwykle istotny, czyli co zamieszczać. Treść, content, to jest po prostu key. Sprawa number one. Przede wszystkim trzeba to robić systematycznie. To jest w ogóle podstawa. Najlepiej codziennie wstawiać jakiś post, a jeżeli nie codziennie, no to kilka razy w tygodniu. Zrobić sobie harmonogram wstawiania tych postów. To wszystko musi być uporządkowane. Możemy tę samą treść wstawiać na różne kanały. To nie jest tak, że do każdego kanału potrzebujemy zupełnie innego rodzaju posta. Oczywiście często trzeba to jakoś w jakiś sposób modyfikować, ale ta systematyczność jest w tym wszystkim niezwykle istotna. No i musimy po prostu pokazać, że jesteśmy ludźmi kreatywnymi, że potrafimy inspirować. Musimy ludziom dawać jakąś wartość, musimy im przedstawiać coś, co może ich zainteresować. Ale to też musi być na zasadzie rozmowy, że my po prostu cały czas jesteśmy w jakimś dialogu też z tymi osobami, że jakoś reagujemy, wiemy, co im się bardziej podoba, co mniej. Wszyscy lubią na przykład dowiadywać się, jak to jest za kulisami tego, co robimy. Tak więc warto odsłaniać te kulisy, pokazywać, jak wygląda praca nasza, jak się przygotowujemy, jak wyglądają kulisy jakichś wydarzeń, w których uczestniczymy. Albo też na przykład budować napięcie przed pojawieniem się jakiegoś teledysku, napięcie przed publikowaniem czegoś bardzo ważnego z naszym udziałem. I po prostu tworzymy jakąś dramaturgię z tym związaną i możemy również na przykład radzić się naszych odbiorców. Załóżmy na to, który typ okładki im bardziej odpowiada, tak? Nie wiem, możemy nawet się poradzić, jeżeli jesteśmy już na tyle też zżyci z naszymi fanami i otwarci, że radzimy się, czy założyć to, czy to na przykład na koncert. Mówię teraz o stroju. Fani uwielbiają, jeżeli rozmawia się z nimi. Także pamiętajmy o tym, że ta treść musi być po prostu sympatyczna, zaskakująca. Tak jak kiedyś powiedziałem, to nie może być reklama po prostu nachalna, albo mówienie, jaki ja jestem fajny. Nie. Jest to autopromocja, jest to prezentowanie tego, czym się zajmujemy, ale wszystko jest z finezją, z pewną lekkością. W tej chwili, jeśli chodzi o Facebooka, o Instagram, bardzo popularne są live'y. I te live'y w momencie, kiedy rozpoczynają się, również jest wysyłana informacja do naszych odbiorców, że właśnie rozpoczyna się transmisja. Te live'y dają nam możliwość prezentowania naszej sztuki, ale też możemy o czymś mówić. Musimy mieć na uwadze to, że nawet jeżeli jesteśmy po prostu zaangażowani w sztukę, w granie, w śpiewanie, to również trzeba ćwiczyć mówienie. To mówienie jest częścią tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Natomiast uważam, że właśnie takie nieformalne live'y, to teraz było bardzo popularne w czasach pandemii, że ludzie po prostu w pokoju robią sobie jakiś taki mały koncert dla swoich odbiorców, że to ma niezwykłą moc. My nie musimy po prostu robić jakiegoś wielkiego koncertu. Chodzi o to, żeby pokazać, że możemy nawet jakieś popularne utwory zagrać, że możemy coś zrobić bardzo takiego intymnego, sympatycznego dla naszych odbiorców, że możemy dać im taki właśnie kameralny koncert, ale koncert, który właśnie jest bez tej całej pompy. Bez tego wszystkiego właśnie, co mnie na przykład bardzo zniechęca do formy koncertów muzyki klasycznej. I tutaj jest możliwość właśnie zaprezentowania tego w zupełnie innym świetle. Także pamiętajmy o tym, że te live'y się świetnie klikają i że mają coraz większą siłę. Kolejna sprawa to Insta Stories, jeśli chodzi o Instagram. Są mistrzowie, jeśli chodzi o prowadzenie Instastory, na przykład Jakub Józef Orliński. Obserwujcie go na Instagramie, zobaczcie, jakie on tam kapitalne rzeczy prezentuje. Właściwie mamy taki dziennik jego życia.
w jego życiu bardzo dużo się dzieje ciekawych rzeczy i on nam to wszystko w fajny sposób ukazuje. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam takiego ciekawego życia. No to wyjdź, rozejrzyj się, zobacz, co możesz dać od siebie, w jaki sposób możesz zainspirować innych. Może właśnie to, że zaczniesz prowadzić to Instastory, będziesz dawał te relacje, to może uruchomi w tobie kreatywność i nagle zaczniesz dostrzegać różne ciekawe rzeczy, które gdzieś wcześniej były pomijane właśnie, jeśli chodzi o zwracanie na to uwagi. Tak więc te Insta Stories są bardzo, bardzo istotne. Kolejna rzecz to wywiady. Szczególnie na Instagramie możemy robić wywiady i na przykład wywiady z osobami, które mają zdecydowanie większe zasięgi od nas. I wtedy może to sprawić, że będziemy mieli więcej followersów, jeśli chodzi o nasz profil na przykład na Instagramie. Także zwróćcie uwagę na takie rzeczy, bo trzeba wyjść z domu, trzeba wyjść z ćwiczeniówki. Po prostu samo granie to jest niewystarczające. Trzeba zacząć komunikować się ze światem. To jest bardzo istotne zadanie dla muzyka. Q&A, pytania, odpowiedzi. Proście swoich odbiorców o to, żeby zadawali wam pytania, a wy odpowiadajcie im w jakiejś formie, na przykład wideo. To jest też jakaś opcja. Trzeba pokonać taką barierę wstydu, dlatego że właśnie niektórzy myślą, że ja się po prostu do tego nie nadaję, że to jest coś, co mnie przerasta, ale właśnie jak zaczniecie to robić i to się stanie systematyczne, to stanie się waszym nawykiem i będzie to zupełnie naturalną częścią waszego życia. I zobaczycie, jak to życie stanie się zdecydowanie bardziej kolorowe, fajne. I właśnie będzie to budowanie relacji z tymi naszymi odbiorcami. A to jest naprawdę, tak jak mówię, w dzisiejszych czasach niezbędne. Także pamiętajcie, że taka bariera jest do pokonania. Hauser, wiolonczelista z tego słynnego zespołu Tuchellos, był wcześniej introwertykiem, bardzo zamkniętym w sobie człowiekiem. A dzisiaj poszło to zupełnie w drugą stronę o 180 stopni, jest bardzo otwarty i obserwujcie to, co on robi w mediach społecznościowych. To jest naprawdę fenomenalne. Bierzcie przykład właśnie z tego, co robią inni artyści, wasi ulubieni, czy właśnie ci, którzy są mistrzami mediów społecznościowych. To może być dla was naprawdę bardzo fajna inspiracja. Jeśli chodzi o język, jakim posługujecie się, no to wszystko zależy od tego, jakich macie odbiorców. Jeżeli są to w większości Polacy, no to polski. Jeżeli są ludzie z Polski, częściowo z zagranicy, można stosować i polski, i angielski. Ale można też na przykład wybrać sobie jakiś kanał do tego, żeby tylko porozumiewać się w języku angielskim. To wszystko, mówię, zależy od tego, do kogo adresujecie swoje treści. Dziękuję.